Witam w kolejnym odcinku w Stodoła Garage. Ja dzisiaj wybrałem się na spacer, ale za to Wy dowiecie się, jak rozebrać zwolnicę, uszczelnić ją i tak naprawdę jak naprawić cały układ hamulcowy w C330M w tym przypadku. Myślę, że ze zdjęciem podnośnika, błotników i spuszczeniem oleju sobie bez problemów poradzicie. A więc zacznijmy od momentu, w którym już ściągamy samą zwolnicę. I teraz jak już odkręciliśmy sobie zwolnicę, to zobaczmy, co się tutaj ukazuje. W środku oczywiście mamy, jak widzicie tam, simmering, który należy wymienić. Również mi na przykład opadła, o właśnie widać, blokada mechanizmu różnicowego. Ale to jest nic strasznego, bo i tak tutaj będziemy też wymieniali o-ring. Więc otworzymy sobie tą kopułkę i sobie ustawimy tą blokadę bez najmniejszych problemów. Teraz tutaj na zewnątrz mamy szczęki. Jak widzicie, szczęki nie są w złym stanie. Nawet bym powiedział, że są bardzo ładnym. Nie są zdarte, ale są zaolejone mocno, więc i tak będziemy musieli je wymienić. Teraz zdejmiemy sobie tutaj te zawleczki i tą sprężynkę i ściągniemy całe szczęki. Ja już szczęki zdemontowałem. Teraz wyciągnę tutaj sam wałek, aby wymienić tutaj ten o-ring, który siedzi, który zapobiega dostawaniu się smaru, który jest tłoczony tą kalemitką na same szczęki, żeby nam po prostu wychodził z kolei tutaj z tej strony i smarował po prostu cały ten wałeczek. Jak to zrobić? Należy tutaj odkręcić śrubę jedną, o tą, która tutaj jest widoczna, i całe to jarzmo tutaj zbijamy z wałka i wałek wychodzi nam tutaj w stronę zwolnicy. I jak już mocowanko mamy zbite stąd, to teraz cały ten wałeczek, zobaczcie, spokojnie wychodzi w tą stronę. I tu jest, jak widzicie, właśnie ten o-ring, który będziemy wymieniać. Należy to zrobić przy robieniu od razu hamulców, ze względu na to, że jeżeli on będzie zużyty, to przy smarowaniu nam się po prostu właśnie dostanie smar na szczęki. I teraz wszystko tutaj sobie ładnie wyczyścimy. Tak samo wałeczek. A teraz jak się zabrać za rozbieranie zwolnicy? Ja sobie rozpoczynam od tutaj zdjęcia samego bębna hamulcowego, żeby go dokładnie obejrzeć i zobaczyć, co tam jest w środku, więc zdejmujemy tutaj zabezpieczenie i cały bęben nam się zsunie tutaj po półosi. I jak już mamy bęben ściągnięty, to tutaj w środku właśnie mamy simmering. Ten simmering, jak widzicie, u mnie jest szczelny. On nie puścił żadnego oleju, ale oczywiście i tak go od razu wymieniamy, bo byłoby niemądre zostawić go tutaj, bo jeszcze nie cieknie, ale nie wiemy, czy na przykład puści za miesiąc, czy za 2, więc od razu to będziemy go tutaj wymieniali. I teraz zabierzemy się za dalszy etap rozbierania. W tej chwili odkręcimy sobie tutaj dekielek z jednej i z drugiej strony. Teraz jak już tutaj dekielki mamy zdjęte, no to jeszcze musimy zdjąć całą dolną pokrywę. I teraz jak już macie tutaj podkręcony ten dekielek, to zobaczcie, nam się cała piasta wysuwa. Pamiętajcie, że koło zębate wypustem idzie do strony piasty, a z kolei od drugiej strony mamy tutaj talerzyk oporowy i sprężynkę dociskową tego koła zębatego. Powolutku to wyciągamy, żeby nic nie uszkodzić i później będziemy mogli się zabrać za samą półoś. I teraz widzicie, już piastę mamy na wierzchu. Właśnie pamiętajcie, że z drugiej strony idzie ta właśnie podkładka oporowa wraz z tą sprężyną dociskową. I teraz możemy tak naprawdę wyciągnąć całą zębatkę główną i zabrać się za demontaż półosi. I teraz tak naprawdę, żeby już zdemontować półoś, należy ją po prostu wypchnąć na zewnątrz. Teraz jak półoś już mamy na zewnątrz, no to musimy ściągnąć tutaj łożysko wraz z tym dekielkiem, bo w tym dekielku właśnie znajduje się simmering, który musimy wymienić.
Oczywiście najpierw jeszcze musimy zdjąć tutaj ten pierścień sprężysty, aby łożysko nam się bez problemu wysunęło do góry. Jak już z piasty zdjęliśmy ten dekielek wraz z łożyskiem, no to właśnie tutaj siedzi ten simmering, który musimy zdemontować. Najprościej, żeby go wybić, a właściwie to wyrwać, to musimy tutaj śrubokręt wbić pomiędzy powierzchnię i wtedy go powoli sobie wysunąć. Z tym takiego problemu nie ma. Tak samo jak i tutaj od wewnętrznej strony po prostu wybijamy i mamy problem rozwiązany. Teraz to wszystko sobie wyczyścimy dokładnie, przeniesiemy się na czystsze miejsce i będziemy krok po kroku składali. I teraz, jak wszystko już macie ładnie pomyte i przygotowane, to teraz możemy rozpocząć montaż tej zwolnicy. Ja rozpoczynam go oczywiście od włożenia tutaj półosi. Pamiętajcie, żeby oczywiście zdjąć wcześniej tutaj ten pierścionek zabezpieczający druciany, który zapobiega przesuwaniu się bębna. I teraz wkładamy półoś do samej obudowy zwolnicy i zakładamy tutaj łożysko. I teraz jak już półoś mamy na miejscu, to możemy założyć uszczelkę nasmarowaną albo smarem do łożysk tocznych, albo olejem przekładniowym. Zakładamy pokrywkę i śrubki 8 dokręcamy z siłą 13-15 Nm. Teraz jak już dekielek mamy dokręcony, to możemy sobie odwrócić zwolnicę do góry nogami i założyć uszczelnienie 45×72×10. Smarujemy je sobie olejkiem i tak samo tutaj tą całą powierzchnię delikatnie powolutku zakładamy, żeby go nie uszkodzić. Nabijamy i będziemy zakładać tutaj ten pierścionek zabezpieczający. Przy wkładaniu tego simmeringu naprawdę uważajcie na wargi. Ja sobie dodatkowo owijam po prostu papierkiem śliskim, żeby nam warga nie wpadała tutaj w te rowki. Teraz założymy pierścień zabezpieczający, założymy bęben i zabezpieczymy go sejgerem. Teraz jak już bęben jest na miejscu, zablokowany, zabezpieczony, to możemy zabrać się za montaż uszczelnienia od piasty koła. Wbijamy simmering w tą obudowę, zakładamy to na piastę i następnie musimy nabić samo łożysko. I jak już mamy założony dekielek wraz z uszczelnieniem i nabite łożysko do oporu, to możemy przykleić sobie uszczeleczkę na smar do łożysk tocznych lub olej przekładniowy i następnie cały ten element będziemy wkładać w obudowę. Ale zanim włożymy go, to musimy włożyć koło zębate, które wypustem, pamiętajcie, idzie do strony piasty. Następnie od tej strony wkładamy tą podkładkę oporową wraz z tą sprężynką. Następnie na to idzie łożysko. Za łożyskiem mamy tą podkładkę oporową wraz tutaj z elementem blokującym i na to wszystko nakręcamy nakrętkę. Pamiętajcie, że tą podtoczoną stroną do piasty. Następnie zakładamy podkładkę zabezpieczającą i drugą nakrętkę dokładnie w ten sam sposób, czyli podtoczeniem do strony piasty. Ja już swoje złożyłem. Dla ułatwienia Wam powiem, że można sobie tutaj podeprzeć czymś koło zębate, żeby to wszystko w równej pozycji stało, więc wtedy łatwiej jest wszystko tutaj po kolei nakładać. Sprawdźcie dokładnie, czy ta podkładka wraz z tą sprężynką tutaj na pewno siedzi na miejscu. I jak już macie tutaj przykręcone, to możemy zabrać się za dokręcanie tutaj tej pokrywki od piasty. Tutaj idą śruby 8. Pamiętajcie o podkładkach sprężystych i dociągamy to z siłą tych 13-15 Nm. Jak już dokręciliśmy tutaj tą pokrywkę od piasty, to możemy dokręcić tutaj tą nakrętkę kontrującą i ją zabezpieczyć. I będziemy zakładać tutaj dekielek. Już dokręciliśmy i zabezpieczyliśmy, to możemy założyć dekielek. Smarujemy oczywiście uszczelkę i przykręcamy
znowu śrubkami 8 na 13-15 Nm. Teraz jak już dekielek mamy dokręcony, to już zostało nam dokręcić pokrywę zwolnicy. Ona jest mocowana tutaj na szóstki śruby i myślę, że tutaj 5-8 Nm w zupełności wystarczy. Pamiętajcie, żeby odtłuścić powierzchnię przed założeniem uszczelki, ponieważ uszczelka jest tutaj gumowa. Ja używam w ogóle starej, bo jest w bardzo dobrym stanie i uważam, że wytrzyma znacznie dłużej niż te nowe. Celujemy wszystkie śrubki i dokręcamy. I teraz jak już sobie dokręciliśmy dolną pokrywę, to tak przygotowaną zwolnicę możemy spokojnie zakładać na ciągnik, ale najpierw będziemy musieli poskładać jeszcze układ hamulcowy. No i teraz moglibyśmy zacząć składać układ hamulcowy, ale zanim to zrobimy, to musimy wyciągnąć tutaj to uszczelnienie. Jako tako z wyciągnięciem jego nie ma problemu, bo możemy je sobie wybić, ale żeby je założyć, no to niestety musimy odkręcić całą pochwę. Zanim zaczniemy odkręcać pochwę, to pamiętajmy, że pochwa trzyma nam cały dyferencjał. Ja sobie dyferencjał zapieram po prostu tutaj drewnianą beleczką, a po prostu mi nie spadł na dno skrzyni. I w tej chwili zabiorę się za odkręcenie tutaj wszystkich śrub od samej pochwy i pochwę ściągniemy. I teraz jak już zwolnica jest zdjęta, należy bardzo dokładnie tutaj oczyścić te powierzchnie na obudowie dyferencjału, jak i również na samej pochwie. Następnie wbijemy sobie tam uszczelnienie, złożymy układ hamulcowy i wszystko założymy na zwolnicę, a następnie dokręcimy całość do obudowy dyferencjału. Teraz jak już zwolnicę wyczyściliśmy, to możemy zabrać się ze składaniem układu hamulcowego. Zaczynamy go od włożenia wałka rozpierającego. Wałeczek wkładamy oczywiście z nowym o-ringiem. Na to zakładamy łapkę. Pamiętajcie, żeby zgrać tutaj ten wpust pod śrubę i śruba ma być od strony tylniej. Śrubę dokręcamy z kolei z siłą 25 Nm. To w zupełności powinno wystarczyć. I teraz jak już wałeczek mamy zamontowany i tutaj nam ładnie, pięknie wszystko pracuje, śrubka dokręcona, to możemy założyć same szczęki. To jest pochwa prawa, czyli ona znajduje się tu. Kierunek ciągnika jest w tą stronę. Czyli teraz musimy pamiętać, że zwolnica, sama półoś od dyferencjału kręci się w lewą stronę, natomiast koło już nam się kręci w prawą stronę. Ale skupmy się na samym bębnie. Sam bęben obraca się w lewą stronę. I teraz szczęka współbieżna jest to szczęka, która obraca się dokładnie w tym samym kierunku co bęben. Natomiast szczęka przeciwbieżna to jest szczęka, która obraca się w przeciwnym kierunku niż bęben. I teraz tak. Szczęka przeciwbieżna ma krótszą, jak tutaj widzicie, okładzinę. Natomiast szczęka współbieżna ma okładzinę dłuższą. Dlaczego? Ze względu na to, że kierunek obrotu i obu tych elementów powoduje dociskanie się tej okładziny do bębna, przez co siła hamowania jest dużo wyższa i siła tarcia jest dużo wyższa, przez co ta okładzina, ta strona okładziny zużywa się po prostu szybciej. Żeby temu zapobiec, właśnie jest dłuższa okładzina, żeby rozłożyć siły i tak naprawdę wydłużyć pracę tego mechanizmu. Teraz założymy sobie już tylko tutaj podkładki płaskie, zabezpieczymy zawleczkami i założymy tutaj sprężynkę. Pamiętajcie, żeby sprężynkę założyć w taki sposób, aby jak najdalej była od bębna. I jak widzicie, tak to dokładnie ma wyglądać. Na chłopski rozum mówiąc, to po prostu dłuższą okładzinę montujemy do przodu ciągnika
i po prostu zabezpieczamy, zakładamy sprężynę i mamy tak naprawdę układ gotowy. Ładnie pracuje, więc teraz założymy całą pochwę na zwolnicę. I teraz jak już pochwa jest na miejscu, to pamiętajmy o odpowiednim jej ustawieniu, czy to w pozycji wysokiej, czy niskiej, tak, bo mamy tutaj, jak widzicie, dwa zestawy otworów na zwolnicy i możemy ją dowolnie podnieść lub opuścić. Nie zapomnijcie również o zamontowaniu blach. Ja to za chwilę przyłapię i będziemy dokręcali sobie. I teraz jak już mamy wszystkie śruby przyłapane, to dokręcamy je z siłą 65-75 Nm. I jak już podokręcaliśmy, to teraz można założyć simmering. Pamiętajcie, że on ma iść w ten sposób na półoś. Dobijamy go sobie tutaj delikatnie do oporu i będziemy zakładali blokadę. I teraz już mamy simmering osadzony, to teraz możemy założyć tutaj tą tulejkę dystansową. Pamiętajcie, żeby założyć ją w ten sposób, w którym się działa, czyli tutaj tymi ząbkami tak jakby podtartymi, i na to zakładamy samą blokadę. Teraz będziemy zakładali widełki i dźwignię od samej blokady. Montaż widełek rozpoczynamy od założenia o-ringu tutaj na samą dźwignię. Dźwignię smarujemy delikatnie olejem. Wkładamy widełki wraz tutaj ze sprężyną, jak widzicie, od razu ją zahaczamy, bo później to będzie bardzo problematyczne. I wsuwamy powoli dźwignię na widełki. Następnie musimy tutaj włożyć w ten wpust tutaj oczywiście klin, odwrócić odpowiednio tak, żeby weszło w widełki i jeszcze wcześniej założyć tutaj za tymi widełkami od razu o-rinżek. Więc wsuwamy i będziemy za chwilę dokręcali tutaj śrubę blokującą. Teraz jak wszystko mamy już na miejscu, to dokręcamy tą śrubę z siłą 18,5 do 24,5 Nm. Tak samo jak są dokręcane widełki od skrzyni biegów. I teraz jak dokręciliśmy tą śrubkę, to musimy ją zabezpieczyć drutem, tak aby nam się na pewno nie odkręciła. I następnie zakładamy nową uszczeleczkę nasmarowaną smarem do łożysk tocznych lub olejem przekładniowym i zakładamy dekielek. Natomiast tutaj śrubki szósteczki dokręcamy z siłą 5 do 8 Nm. Wszystko sobie już podokręcaliśmy, to taką zwolnicę możemy cała razem z pochwą już założyć na samą obudowę. Dyferencjału pamiętajcie, żeby najpierw powkręcać szpilki. Ja te, które miałem tutaj, powkręcałem, reszta u mnie jest na śruby. Smarujemy uszczelkę i zakładamy. Ja się wspomogę sobie żurawiem. Jak wy nie macie, no to będziecie musieli się trochę nadźwigać. I teraz jak już zwolnicę mamy już na miejscu, przyłapujemy ją na wszystkie nakrętki i śruby i dokręcamy je z siłą 65-75 Nm. I teraz jeszcze takie uwagi co do samego składania. To jak mamy tutaj założoną oczywiście dźwignię, to mamy problem tutaj z dokręceniem tej tutaj nakrętki, także pamiętajcie, żeby tutaj na pewno była szpilka, jeżeli macie też na śruby, bo śruby tutaj w ogóle nie włożycie i jej nie dokręcicie. Kolejna ważna sprawa to, żeby zamontować tutaj ten uchwyt od dźwigienki tutaj cięgien hamulcowych. I kolejna bardzo ważna rzecz, jeżeli to robicie tak samo jak ja żurawiem, to pamiętajcie, że przy odpinaniu należy podłożyć podpórkę pod samą pochwę, ponieważ ciężar może przechylić nam cały ciągnik. I tak naprawdę, jeżeli nie macie jeszcze czym się wspomóc, tak jak ja na przykład robię to na żurawiu, to możecie to zrobić w troszkę innej kolejności, czyli po prostu najpierw sobie założyć pochwę, na to założyć oczywiście wszystkie szczęki,
i oczywiście jeszcze przed założeniem tej pochwy wymienić to uszczelnienie tutaj i następnie po prostu założyć na to wszystko zwolnicę, po kolei tutaj wsunąć wszystkie te elementy od samej blokady mechanizmu różnicowego i złożyć to po prostu w odwrotnej trochę kolejności, że po prostu te elementy nie były aż tak ciężkie. Po prostu będzie Wam dużo lżej. I oczywiście pamiętajcie, że przy wkładaniu zwolnicy, jak wsuwamy tutaj półoś, żeby nie uszkodzić tego simmeringu. Ja właśnie to składam sobie w taki sposób, żeby właśnie tego simmeringu na pewno po prostu nie uszkodzić i mieć pewność, że on jest po prostu tutaj szczelny. Bo jeżeli on nam się niestety rozszczelni, no to cała robota z hamulcami tak naprawdę jest do wyrzucenia do kosza. Jak już tutaj tą stronę mamy teraz złożoną, to możemy się zabrać za drugą. Oczywiście ściągamy pochwę, wymieniamy tam uszczelnienie, składamy tutaj oczywiście układ hamulcowy. Pamiętajcie, że tutaj trzeba zrobić dokładnie, że tak powiem, na odwrót, bo bęben się kręci w tą stronę, czyli szczęka współbieżna z tą dłuższą układziną ma iść tutaj z lewej strony, czyli do przodu ciągnika. I teraz jak już obie zwolnice z pochwami mamy na miejscu, to możemy tak naprawdę zabrać się za zakładanie jeszcze obudowy podnośnika. Więc czyścimy tutaj powierzchnię dokładnie, żeby nie było żadnych zanieczyszczeń. I przyklejamy oczywiście uszczelkę smarem do łożysk stocznych i zakładamy na to cały podnośnik. Przyłapiemy wszystkie śruby i będziemy za chwilę dokręcali. I teraz, jak już sobie przyłapaliśmy wszystkie śruby, nie zapomnijcie oczywiście o tych tutaj dwóch od dołu, z jednej i z drugiej strony jest. I w książce nie znalazłem, z jaką siłą dokręcić te śrubki, ale ze względu na to, że jest to element nośny, to myślę, że ta sama siła zostanie użyta do dokręcenia, tak samo jak dzwonu, czyli 45-55 Nm. Ja już na dzisiaj kończę spacerek, a Wy mam nadzieję, że uzyskaliście potrzebne Wam informacje. I to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku i do zobaczenia w kolejnym.